jak najbardziej tradycyjnych książek. Wśród nich na pewno znajdą się te tytuły, o których dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć. A jesień to jest taka pora roku, na którą miłośnicy książek nie powinni narzekać, bo to przecież właśnie jesienią pojawia się wiele ciekawych premier. Dzisiaj chcemy Wam zwrócić uwagę szczególnie na jedną z nich, ale warto sprawdzić także inne tytuły, które za chwilę ukażą się na rynku. Immortaliści to opowieść o czworgu rodzeństwa, które pewnego dnia wybiera się do wróżki, by dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość i kiedy umrą. Legenda głosi bowiem, że wróżka ta potrafi przewidzieć dokładny dzień śmierci każdego człowieka. Czy to, co usłyszą od tajemniczej kobiety, zmieni jakoś ich życie? Czy będą walczyć z przeznaczeniem, czy się z nim pogodzą? I jak pokierują swoim życiem, znając dokładną datę swojej śmierci? Wciągająca opowieść rozgrywająca się na tle amerykańskich realiów od lat 60. XX wieku po współczesność. Zanim sięgniecie po książkę, koniecznie obejrzyjcie wywiad z autorką. Już za chwilę premierę będzie miała kolejna książka Remigiusza Mroza. Będzie to 8. tom cyklu z Joanną Chyłką. A Remigiusz Mróz bardzo lubi brać na warsztat głośne sprawy, wydarzenia, które są przedmiotem gorącej debaty publicznej i nie inaczej jest tym razem. Jeszcze niedawno cała Polska żyła tragicznymi wydarzeniami na Nanga Parbat, a teraz echa tych wydarzeń wracają w najnowszej książce Remigiusza Mroza, która opowiada o tajemniczej śmierci polskich alpinistów w drodze na Annapurnę. Jedna z himalaistek ocalała i to ona właśnie zostaje oskarżona o morderstwo. Sprawą zajmie się Joanna Chyłka. Małgorzata Kalicińska w swojej najnowszej książce zabiera nas w podróż bardzo daleko od rozlewiska, snując przy tym opowieść o parze w dojrzałym wieku, która musi przywyknąć do nowej, emerytalnej rzeczywistości i dlatego postanawia wyruszyć w daleką podróż. Ale nawet najdalsza wyprawa nie gwarantuje ucieczki od problemów, dlatego kłopoty wreszcie dopadną głównych bohaterów i podróż, która miała być pełną przygód wyprawą, stanie się tak naprawdę testem dla ich wieloletniego związku. Pamiętacie wielki światowy przebój Chłopiec z latawcem? Tym razem jego autor porusza niestety wciąż bardzo aktualny i bolesny temat wojny w Syrii. Modlitwa do morza to powieść ujęta w formie listu, w którym skonfrontowane są dwa obrazy świata – kraj sprzed i w trakcie wojny. Książka została zainspirowana śmiercią kilkuletniego chłopca, który utonął podczas ucieczki ze zniszczonego wojną kraju. Elizabeth Strout, laureatka Nagrody Pulitzera i Nagrody Bookera, lubi opowiadać o małych, zamkniętych społecznościach, które z jednej strony potrafią się zjednoczyć we wspólnej sprawie, wesprzeć w potrzebie, a z drugiej strony zniszczą życie każdemu, kto ośmieli się naruszyć ustalone od lat zasady. Przekona się o tym pastor, samotnie wychowujący dwie córki, początkowo darzony dużą sympatią ze strony społeczności lokalnej, szybko stanie się przedmiotem szykan. Poland. I am Chloe Benjamin, author of The Immortalists, and I'm here to answer some questions for you today. Question number 1. What is more difficult, a successful debut or to repeat on the second book? I think repeating on the second book. It's harder to write when there's pressure to live up to a past success, even though there are so many wonderful things about being in the position of having to do that, not least among them being the fact that you have readers. 2, we know that the rights to The Immortalists have already been sold. As an original author, would you like to influence the shape of the film or treat it as an additional form of recognition? I'm pretty separate from the process now that we've sold the rights. I had a major role in choosing the writer, which was great for me because it made me feel more confident that it would be in good hands. But at this point, it is really going to be a separate product, and that's a little scary to let go of, but I also think it's okay because it allows me to work on the next book. 3, from California to Wisconsin. It's an amazing change of surroundings. Is it important for the style of your work and daily activities? Yes, it is a big change. I grew up in San Francisco, California, and now I live in Madison, Wisconsin. And I really love both of them, but for me, Wisconsin has just been more relaxed, a better quality of life, not as expensive, outside of the epicenter of publishing, which
I love to visit, but it's great to be in a little bit of a quieter place while I'm working. 4. Where do you get inspiration from for your novels? I wish I knew the answer to this. I am always talking about how inspiration is so hard. It's one of the parts of the process that really feels kind of muse-driven to me. I have a hard time actively coming up with an idea. That's the part of the writing process that really just hits me when it hits me, and I'm grateful for it when it happens. If you had an unlimited budget and time to write a novel, what topic and place would you choose? I've always dreamed of writing an outer space novel. I love science fiction films that are more interested in questions about life and connection with other beings than they are about warfare. But there's just so much to learn, and I don't know if I could figure out the mechanics of space travel, and I would have to have the right idea. I'm not a sci-fi writer, like by instinct, so it would have to be the right idea. You define yourself as a feminist. Was literature one of the elements that shaped your worldview? Absolutely. I think that reading women is a feminist act in and of itself, because you are privileging and paying attention to all kinds of different female perspectives. I read mostly female authors, and certainly female authors are some of the ones that have shaped me the most. Can you think about writing at the same time you're knitting, or is it a total reset for you? Great question. I can tell you've seen my Instagram. For me, it's really totally separate. If I were to try to do them together, I would do a terrible job at both. I would mess up a sweater and I would mess up my novel. So they are separate and complementary. Thanks so much. Really appreciate your support. Konkurs, w którym wygrać możecie czytnik Pocket Book Touch Lux 3. Przyznam Wam się, że często mam problem z wyborem kolejnej książki do czytania, dlatego dzisiaj postanowiłam Was poprosić o pomoc. Doradźcie mi, a także innym czytelnikom, co powinniśmy teraz przeczytać. Ale uwaga, możecie wybierać tylko wśród książek, które dzisiaj mają swoją premierę. Swoje rekomendacje wpisujcie w komentarzach pod tym filmem. Najlepszą rekomendację nagrodzimy czytnikiem, a czas macie do 26 września, czyli do emisji kolejnego odcinka. Powodzenia! Czas się pożegnać. Wy musicie mieć czas na czytanie, a my na przygotowanie kolejnych odcinków. I już na sam koniec, jak YouTube'owy zwyczaj nakazuje, prosimy Was o lajki i suby. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!